Monika Faber w monografii Madame Dory pisała, że przedstawiała ona poprzez swoją twórczość zarówno splendor, jak i tragedię XX wieku. To prawda. Urodziła się ona w 1881 roku i tworzyła przez 3 kolejne i diametralnie różne od siebie epoki. Madame Dora, a właściwie Dora Philippine Calmus, to nie malarka, ani też nie rzeźbiarka. To prawdziwa pionierka na polu fotografii. Uważana jest za prekursorkę fotografii modowej. Co ciekawe, w 1905 roku jako pierwsza kobieta została przyjęta do Stowarzyszenia Austriackich Fotografików. W stolicy Austro-Węgier założyła wraz z Arturem Bendą znane atelier. Atelier Madame Dora. Przychodziły tam największe gwiazdy owej epoki, a sama artystka portretowała również członków rodziny cesarskiej. Pod znakiem pracowni Benda Dora powstawały też liczne fotografie członków arystokratycznych rodów Austro-Węgier. Do jej pracowni przyciągał zarówno nieco enigmatyczny, egzotyczny pseudonim, jak także i umiejętności artystyczne. Madame Dora jako jedna z pierwszych zaczęła zwracać szczególną uwagę na strój, na pozę. Kreowała fotografię jako prawdziwe, totalne dzieło sztuki. Do jej atelier przychodzili chociażby Gustav Klimt, Alma Mahler, Hermann Bahr czy Emilia Flügel. To tylko niektóre nazwiska przedstawicieli bohemy artystycznej i intelektualnej miasta. Atelier Madame Dory przypominało niekiedy jeden z kulturalnych salonów wiedeńskich. Przynajmniej pod względem osób, które można było w nim spotkać. Byli to przedstawiciele świata muzyki, chociażby członkowie kwartetu wiedeńskiego, czy wzmiankowana już Alma Mahler, żona kompozytora Gustawa Mahlera, znana z niezwykłej klasy i urody. Bywali tam krytycy sztuki, Hermann Bahr, ale też Berta Zuckerkamp, pisarze jak Artur Schnitzler, malarze, rzeźbiarze, po prostu cały Wiedeń. Wiedeń przełomu XIX i XX stulecia to istny tygiel etniczny i kulturowy. Pod koniec lat 90. XIX wieku dochodzi tam do artystycznej rewolucji. Ludwik Hevesi, koryfeusz wiedeńskiego modernizmu, wygłasza swoje programowe hasło Der Zeit ihre Kunst, der Kunst ihre Freiheit. Czasowi jego sztukę, a sztuce jej wolność. Hasło to wprost mówiło, że każdej epoce należy się indywidualne podejście. 3 kwietnia 1897 roku powstaje Secesja Wiedeńska. W kolejnym roku otworzy się pierwsza wystawa grupy, a jej przewodnikiem stanie się wybitny austriacki malarz Gustav Klimt. To właśnie dzięki jego ideom nastąpi zwrot ku sztuce użytkowej i wzornictwu, które odtąd będą odgrywać znaczącą rolę w życiu codziennym i połączą je ze sztuką. To właśnie na tym gruncie zaczną pojawiać się modowe eksperymenty, które dla Dory staną się źródłem inspiracji i ogromną pasją.
W 1903 roku powstaną warsztaty wiedeńskie. Oprócz mebli, rzemiosła, porcelany będą tam projektowane także biżuteria, ubiory i tkaniny. Rok później, na kilka lat przed otwarciem pierwszego butiku Coco Chanel w Paryżu, Emilia Flügge wraz z siostrami Pauline i Helene otworzyły innowacyjną spółkę Dom Mody Schwestern Flügge. Te wszystkie wydarzenia sprawiły, że Dora zauważyła potencjał, który drzemał w tej rodzącej się modowej przestrzeni. Zauważyła też lukę, którą postanowiła wypełnić. W 1925 roku następuje w jej działalności nowy okres. Madame Dora przenosi się do Paryża, ówczesnej stolicy sztuki i kultury. Zrywa wtedy relacje z Bendą, który powraca do Wiednia. Niemniej jednak jej kariera absolutnie nie stoi w miejscu. Wręcz przeciwnie, rozwija się z jeszcze większą prędkością niż było to właśnie w stolicy monarchii. Dora podejmuje współpracę z licznymi magazynami modowymi. Didame, Femina, Madame. Nowa epoka to także nowe gwiazdy. Madame Dora portretuje teraz Tamarę Łempicką, Anitę Berber, Josephine Baker. Mawiało się, że Paryż lat 20. i 30. to metropolia, która nigdy nie zasypiała. Miasto żyło własnym życiem. Było też zupełnie inne niż konserwatywny Wiedeń, w którym awangarda stanowiła jedynie margines. W Paryżu Dora mogła zrealizować swoje wszystkie najskrytsze pragnienia i wizje. Jedno pozostało jednak niezmienne. Jej atelier, tak jak i to wiedeńskie, przyciągało największe sławy. Na fotografiach z tego czasu widzimy światowe gwiazdy. Spogląda na nas kuszącym wzrokiem diwa i królowa Art Deco, Tamara Łempicka we własnej osobie. W ekstazie omdlewa Anita Berber, a żywiołowa Josephine Baker uwodzi pełnym dzikości tańcem. Dora portretuje także Dolly Sisters, a także artystów Fujitę i Oskara Kokoszkę. Moda wciąż pozostaje jednak ważną częścią jej twórczości. Wciąż rozwija ona swoje zainteresowania na tym polu, portretując modelki w wymyślnych pozach i kreacjach. Już w 1923 sportretuje wybitną projektantkę mody, samą Coco Chanel. W 1929 roku ukaże się na autoportrecie w towarzystwie leżącego czarnego kota. Wszystko ma jednak swój koniec. Wspaniałą epokę międzywojnia zamyka wybuch II wojny światowej. Fotografka, która z pochodzenia była Żydówką, ma bardzo trudną sytuację. Następują dla niej ciężkie czasy. Musi uciekać z Paryża i ukrywać się przed nazistami. Szczęśliwie udaje jej się przetrwać wojnę, niemniej jednak straci ona w Holokauście praktycznie całą rodzinę i większość przyjaciół.
Po zakończeniu wojny powraca do Paryża. Nigdy jednak nie będzie już tą samą osobą. Jedna z wiedeńskich wystaw prezentująca dorobek Madame Dory zatytułowana była „Uczyń mnie piękną, uczyń mnie pięknym”. Ten przymiotnik piękny jest w jej twórczości kluczowy. Po II wojnie światowej dla Dory świat pięknym przestaje być. Staje się okrutny i straszny. To wszystko znajduje odzwierciedlenie w jej fotografii. Praktycznie kończy ona już z fotografowaniem gwiazd, pięknych, wysublimowanych modelek. Z tego czasu pochodzą także nieliczne fotografie znanych osobistości. Do nich zaliczyć na pewno należy portret artysty Pablo Picassa z 1955 roku. Pojawiają się u niej dwa cykle. W jednym z nich przedstawia ona psychologizujące portrety ludzi, którzy przetrwali w czasie wojny obozy koncentracyjne. Powstają niesamowite, pełne emocji wizerunki. Drugi cykl to z jednej strony przerażające, a z drugiej fascynujące obrazy z paryskich rzeźni. Dora jeździ do tych miejsc i fotografuje nic innego jak zwierzęce truchła. Kości, łby, kopyta. Rolę modelek przejmują martwe członki zwierząt. Wpisuje się to poniekąd w bardzo ciekawą koncepcję powojennej sztuki związanej z zagadnieniem informelu, czyli bezformia. Twórczość Dory zmienia się diametralnie. Owe cykle, choć tak dalekie od wysublimowanej fotografii modowej, stanowią w jej twórczości, a także i w historii fotografii jedne z ciekawszych dokonań.